Ja nazwałem to kolor gaciowy, zarzuciliście mi, że nikt gaci w takim kolorze nie widział. Owszem, moi rodzice kupili kiedyś w 1999 roku przepiękną Toyotę Yaris, różową i również powiedziałem, że to jest gaciowy kolor. No to chyba róż jednak w bieliźnie męskiej czy damskiej występuje. Dobra, zostawmy sprawy bielizny w alkowie. Oczywiście alkowie sypialni, a nie w alkowie w kamperze. Bardzo się cieszę, że spodobały się Wam nasze porównania. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest Auto Made in China, ale tylko w 50%, bo tym razem chiński samochód będziemy porównywać z jego europejską konkurencją. Słyszę już? Co on europejską konkurencją? Tak, moi drodzy, bo Nissan Qashqai to jest samochód stworzony przez Japończyków dla Europy. Nissan Qashqai trzeciej generacji po liftingu. Omoda 5 po liftingu pierwszej generacji. Zaczynamy od Nissana, czy zaczynamy od Omody? No, wypadałoby zacząć na tym kanale od Omody. I mam tutaj ściągawkę, bo teraz padnie dużo bardzo ważnych liczb. Mamy samochód Omoda 5, który ma 4 metry 37 cm i będziemy tutaj precyzyjni, dokładnie 4 metry 373 mm. Nissan w ostatniej generacji jest trochę większy, trochę dłuższy. Rozstaw osi to 2 metry 61 cm w przypadku Omody i 2 metry 66,5 cm w przypadku Nissana. A wysokość tych samochodów, no już na pierwszy rzut oka widać, że Omoda jest zdecydowanie niższa. A wysokość Omody wygląda tak i to jest, moi drodzy, 158 cm. A w przypadku Nissana to jest 162 cm. Omodę publikowaliśmy już 2 razy i możecie sobie na naszym kanale obejrzeć test Omody przed liftingiem, takiej błękitnej, przepięknej. Ja nazwałem to kolor gaciowy. Zarzuciliście mi, że przecież w tego typu samochodach istotny jest prześwit. I wtedy faktycznie nie podałem informacji, nie podałem wartości, jak wygląda prześwit w przypadku Omody. Ten prześwit to 13, niespełna 14, 13,9 cm. Jeśli ktoś szukałby takiego samochodu z większym prześwitem, no to Nissan jest tutaj lepszy i to o całe kilka centymetrów, bo tutaj mamy prześwit wynoszący 17,5 cm. A co jeśli weźmiemy pojemność bagażnika pod uwagę? Czy ja się tu zmieszczę? O, widzicie? Ręcznie trzeba otworzyć Omodę. Pojemność bagażnika też jest przepaścią, jeśli weźmiemy pod uwagę jedno i drugie auta. W Omodzie mamy 360 litrów, dość głęboko. Tu też dość głęboko, a w Nissanie mamy ponad 100 litrów więcej, 475 litrów. Wszystko za sprawą tego tutaj magicznego schowka, który no daje nam trochę tutaj więcej głębokości tego bagażnika. O, widać, że to jest samochód w Polsce, proszę. Ta pojemność bagażnika oczywiście może być zwiększona w momencie, kiedy rozłożymy oparcia tylnej kanapy i wtedy ta pojemność rośnie no, do 1200 w przypadku Omody, do 1000, ponad 1400 litrów w przypadku Nissana. A czy to się różni, jeśli chodzi o wykonanie? Tutaj mamy oczywiście materiał, tą podwójną podłogę, te boczki też są wyłożone miękkim materiałem, tu mamy haczyczek, tu mamy gniazdo zapalniczki. Mamy półkę na gumkach, tutaj mamy kolejny haczyk i schowek z boku wyłożony takim twardym plastikiem. I mamy ciekawą rzecz i to jest przydatne. Nie złożymy roletki, bo roletki nie ma, bo przecież jest ta półka, więc po co to tutaj jest to? Tutaj mamy też schowek, ale on jest dość płaski. Haha, koło dojazdowe. No to od razu muszę sprawdzić, czy tutaj mamy koło dojazdowe. Mamy subwoofer. Tak, to jest subwoofer. Tu mamy gniazdo zapalniczki. I te boczki wyłożone są twardym plastikiem. Półkę mamy również twardą. Klapa zamykana w wersji podstawowej, bo jest wersja premium i jest wersja podstawowa. Klapa zamykana jest manualnie. Dopiero w wersji premium mamy wersję elektryczną, tak jak we wspomnianym Nissanie. Szczególne zmiany po faceliftingu zaszły z zewnątrz i Nissan upodobnił się do na przykład większej elektrycznej Arii. Zobaczcie, tak samo jest narysowany przód. On ma, i teraz na to patrzę, spójrzcie jak wygląda tutaj grill. On też wylał się z ram, które kiedyś w samochodach były bardzo mocno zaznaczone, czyli po prostu ten grill rozlewa się na całe boki.
Dlaczego tak się pasjonuję tym designem i tym rozlanym grillem w formie takich kryształków czy takich kosteczek? Dokładnie tak samo ten grill wylewa się na boki całego samochodu. Tutaj mamy wąski reflektor. Ten reflektor tutaj jest przeniesiony zdecydowanie niżej. Mamy srebrną listwę. Mamy oznaczenie modelowe, nie mamy logotypu, ale mamy również no, takie trójwymiarowe elementy w tym całym grillu z dodatkiem srebra. Wygląda podobnie? No wygląda podobnie. Który Wam się podoba bardziej? Napiszcie w komentarzach. Nie chcę Wam opowiadać, jak te samochody wyglądają, bo doskonale to widzicie, ale zwrócę tylko uwagę na te osłony. Jak na crossovera przystało, mamy osłonę, która biegnie przez całą długość nadwozia. Te progi tutaj w omodzie imitują coś w rodzaju włókna węglowego, to oczywiście jest plastik. Również mamy osłony na tylnym nadkolu, no a tył to już naprawdę pokaźny kawał plastiku. Tutaj również wykończony w formie takiego włókna węglowego. Światło biegnące przez całą szerokość nadwozia. Tutaj czegoś takiego nie mamy. Mamy znaczek, napis, marka modelu, oznaczenie i światła. Światła, które po liftingu właśnie mają białe szkło. Tutaj mamy to szkło czarne. Zanim wsiądziemy do środka, jedna ważna informacja i poproszę silnego, żeby zbliżył tutaj na napis e-Power. Bo nie jest tajemnicą i nie chcemy wcale Wam wmawiać, że udało nam się dobrać samochody o porównywalnym napędzie. Nie, bo w przypadku Omody mamy tak naprawdę do wyboru tylko jeden rodzaj napędu. Silnik 1.6 benzynowy, 4-cylindrowy turbo i dwusprzęgłową skrzynię 7-biegową, całość 147 koni mechanicznych. W przypadku Nissana do wyboru mamy zdecydowanie więcej rodzajów napędu. To są napędy benzynowe, 4-cylindrowe i zaczynają się one od 140 koni mechanicznych, a kończą na 190 koniach mechanicznych i właśnie 190 koni mechanicznych ma napęd e-Power. Gdzie ja mam moją ściągawkę? Ten napęd podstawowy, 140-konny, ma tylko i wyłącznie 6-biegową manualną skrzynię biegów. Dopiero 158 koni jest do wyboru z automatyczną skrzynią biegów, ale od podstawowego silnika w przypadku Nissana mamy do czynienia z miękką hybrydą. Tutaj miękkiej hybrydy nie mamy układu hybrydowego, nie mamy na razie wersji elektrycznej, więc wybierając Omodę skazani jesteśmy na ten jeden rodzaj napędu. Tutaj także znajdziecie wersję z napędem na 4 koła, czego w Omodzie nie ma. Podstawowa rzecz, czy w niższym, o prawie 10 cm samochodzie, no prawie, będę miał dużo miejsca? Moja bujna czupryna nie dotyka nawet dachu. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda w Nissanie. Siedzisko nie jest za długie. Na szczęście oparcie, jak na mój wzrost, 198 cm mam, to wystarczające jest. Nie mam zagłówka pod łopatkami, co się często zdarza. Wykrój drzwi, no to są małe samochody wbrew pozorom. Niektórzy może powiedzą, co on gada, małe samochody? No tak, to są samochody kompaktowe, crossovery, SUVy kompaktowe. Ten wykrój drzwi nie jest jakoś szczególnie wielki, przez to wsiadanie może tutaj jednak wymagać pewnej ekwilibrystyki, ale chciałbym zwrócić Wam uwagę na jedną ważną rzecz. Po liftingu zmieniono nie tyle fotele, co zmieniono na przykład boczki drzwi, zmieniła się klamka, zmieniły się te wszystkie dekory. Tutaj jest sztuczne drewno plastikowe, to jest w miarę przyjemne w dotyku, to jest listwa nie satynowa, nie chromowana, tylko taka przydymiona, ale to jest miękkie. Tu jest miękki materiał, dopiero twardy materiał znajduje się tutaj. Szukając oszczędności, niektórzy producenci oczywiście tylne drzwi traktują nieco po macoszemu, zapominają o nich, bo przecież tutaj nikt nie siedzi, ale tutaj te drzwi całkiem nieźle wyglądają. A jak z przodu wyglądają drzwi? Rzadko się zdarza, że siadam na miejscu pasażera, ale tym razem nie odmówię sobie tej przyjemności z jednego prostego względu. Zobaczcie. Zmieniła się cała deska rozdzielcza w Omodzie 5 po faceliftingu i pojawiła się taka ozdobna listwa. Ona jest no, nawet miękka, ale zobaczcie, co to powoduje, że ja przy swoim wzroście muszę się bardzo mocno odsunąć, żebym nie uderzał lewym kolanem właśnie w to miejsce. Przecież to jest nikomu do niczego niepotrzebne i równie dobrze można było z tego zrezygnować, obcinając to tutaj. Ile miejsca miałbym więcej? Cała reszta uważam, że bardzo przyjemna. Duży schowek, chłodzony. Tutaj mały schowek wyłożony czymś miękkim, tutaj cup holdery i ładowarka indukcyjna z chłodzeniem. Zobaczcie, z chłodzeniem. To wszystko możemy w bardzo elegancki sposób zakryć i nic nie widać. Przyciski do klimatyzacji i do wyboru trybu jazdy i do wyłączania, ale nie wyłączania silnika,
i uruchamiania tego samochodu, bo przycisk start-stop jest tutaj. Widzicie? Przycisk z Mercedesa. Widzicie? Dźwigienkę z Mercedesa. No dobra, żeby być uczciwym, to tak. Dostosowałem przedni fotel do siebie w taki sam sposób, żeby mi było tam w miarę wygodnie. I pierwsza różnica polega na tym, i to jest ciekawe, bo to teraz dopiero zauważyłem, tutaj mamy oparcie fotela bardziej ustawione w pionie. Nie ma możliwości tutaj regulowania, bo czasami możliwość regulowania jest. Nie, jest jedna pozycja. Miejsca na nogi mam wrażenie, że tutaj jest mniej, mimo tego, że samochód jest generalnie dłuższy. Miejsca na stopy jest więcej i linia okien jest wyżej poprowadzona. Siedzisko jest bardziej ustawione płasko, ale jest wyżej. Materiały? Po faceliftingu Nissan też przeszedł duże zmiany, pojawiła się tutaj Alcantara, ale to nie jest Alcantara, która występuje we wszystkich wersjach. Trzeba dobrze sprawdzić wersję wyposażenia, a jest 5, jak nie 6. Tu jest twardy plastik, tu jest miękka Alcantara, jeśli to jest Alcantara. Tutaj mamy cały czas twardy plastik, ten schowek jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku Omody. No i klamka. Nie jest to tak elegancka jak tam, przyznacie, nie? Nie mamy tutaj takiego wystającego elementu na desce rozdzielczej, ale z kolei to, jakbym przesunął się, ręcznie regulowany fotel, jakbym przesunął się trochę do przodu, dając miejsca temu z tyłu, no to też nogą uderzam w ten plastikowy element. Ja wiem, biorę poprawkę, mam 100... Te samochody różnią się tutaj diametralnie. Więcej tutaj się dzieje, tutaj jest więcej przycisków. Tradycyjna deska, duży ekran, pojawił się właśnie po liftingu. Mamy osobny panel do klimatyzacji i wiem, że będą ludzie, którzy za to właśnie dadzą wszystko, żeby mieć możliwość sterowania klimatyzacją fizycznymi przyciskami, pokrętłami i ja też jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo to jest bardzo dobre, jeśli chodzi bardzo poręczne, szczególnie podczas jazdy. Na konsoli środkowej mamy również ładowarkę indukcyjną, dźwignię zmiany biegów, czyli jeszcze tradycyjne podejście do motoryzacji, tryby jazdy i kilka przycisków. Schowek tutaj nie za duży, ale z portami USB, bo tych portów tutaj nie ma nigdzie indziej, więc dopiero są tutaj. Tutaj mamy schowek na portfel. Czy ten schowek się przesuwa? Podłokietnik w sensie? Nie. Dobrze, że to nie jest piano black. To jest bardzo duża dźwignia. Idę za kierownicę, moi drodzy, bo już się stęskniłem. Pozycja za kierownicą dla kierowcy jest wygodna. Ten fotel jest przyjemnie twardy. Przed oczyma oczywiście też jest wyświetlacz, nietradycyjne analogowe zegary. Największą i najistotniejszą zmianą, jeśli chodzi o system infotainment, czyli system inforozrywki w tym samochodzie, to jest wykorzystanie silnika Google'owego. Możemy w prosty sposób zalogować się tutaj swoim kontem Google'owym i korzystać ze wszystkiego, co mamy na przykład na komputerze albo na telefonie. W Omodzie system nie jest tak rozbudowany. Tutaj mamy po prostu wgrane różnego rodzaju funkcje i opcje. Możemy parować telefon. Nie będę tutaj się rozwodzić nad szczegółami tej deski rozdzielczej, bo przecież na naszym kanale jest test tego samochodu. Odsyłam zarówno do wersji przedliftingowej, jak i poliftingowej, bo w tej wersji poliftingowej, w teście samochodu poliftingowego roztrząsam wszystkie Wasze wątpliwości, które pisaliście w komentarzach. W Nissanie oczywiście siedzi się wygodnie. Pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna i od razu można ją złapać. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Fotel jest również regulowany na wysokość. To wszystko naprawdę dobrze działa, ale jedna podstawowa różnica jest taka, że całe zegary przede mną są zdecydowanie niżej zamontowane, przez to mam takie poczucie, że więcej widzę do przodu. Ta widoczność nie jest ograniczona, na przykład tym wystającym ekranem. Mówiłem Wam o różnicach wynikających z rodzaju czy z mnogości napędów, no i oczywiście to się przekłada później na przyjemność z jazdy. Takim bezpośrednim konkurentem dla Omody 5 jest Nissan Qashqai w wersji z silnikiem 158 koni i z automatyczną skrzynią biegów i taki samochód waży niespełna 1400 kg, co jest zdecydowanie dużą różnicą w porównaniu do Omody, która waży ponad 1560 kg. Jak to się przekłada na prowadzenie? W przypadku Nissana i 158 koni mechanicznych przyspieszenie do setki jest lepsze o sekundę. To jest naprawdę dużo, a zużycie paliwa w takim Nissanie to 7,98 litrów na 100 km. Czyli
2 litry mniej niż w Omodzie. Mam wrażenie, że tutaj jest trochę głośniej niż w Omodzie. Przy 100 km na godzinę już czuję szum opływającego powietrza tutaj. Przy 130 tak, hałas przy 120 i przy 130 robi się mocno irytujący. No i teraz najważniejsze ceny. Żeby dobrać sobie odpowiedni napęd, czy najbardziej zbliżony napęd do napędu Omody, to musielibyśmy wybrać Nissana z silnikiem o mocy 158 koni mechanicznych, z napędem na jedną oś i z automatyczną skrzynią biegów. I taki Nissan, ceny bez promocji, wyceniony jest na 152 tysiące złotych w wersji podstawowej i na ponad 180 tysięcy w najbogatszej wersji wyposażenia. W przypadku Omody do wyboru mamy tylko dwie wersje, Comfort i Premium, jeden rodzaj napędu i wersja Comfort, czyli podstawowa, kosztuje, uwaga, 115 tysięcy złotych, a wersja z kilkoma dodatkami, między innymi z panoramicznym dachem, między innymi z automatyczną klimatyzacją i z kilkoma jeszcze drobiazgami, jak na przykład system kamer 360 stopni, taka wersja kosztuje 129 tysięcy złotych. Gwarancja w przypadku Omody 7 lat i 150 tysięcy kilometrów, a w przypadku Nissana gwarancja to 5 lat i 100 tysięcy kilometrów przebiegu. I jeszcze jedna ważna rzecz. Wiadomo, że w przypadku chińskich samochodów trafiają one do nas dość mocno, dość bogato wyposażone. Mamy tylko te dwie wersje, które różnią się nieznacznie, bo w przypadku Nissana tych wersji wyposażenia jest zdecydowanie więcej, pakietów jest znacznie więcej, no i lista takiego dodatkowego doposażenia samochodu także jest większa. Oczywiście to ma swoje plusy, bo pozwala indywidualnie skonfigurować samochód pod swoje oczekiwania. Mam wrażenie, że Omoda jest nieco mniej komfortowa, to zawieszenie jest nieco bardziej hałaśliwe. Nie chcę powiedzieć, że ono hałasuje, ale po prostu w takim bezpośrednim starciu i porównaniu z Nissanem, no to jednak tamtym samochodem jeździ się przyjemniej, ale zdecydowanie więcej przestrzeni w środku mam tutaj. Nie można też narzekać na te wszystkie systemy asystujące jazdę. Mamy aktywny tempomat, cały czas na tym aktywnym tempomacie jadę. Możemy sobie te systemy dowolnie konfigurować. Jest system ADAS, który oczywiście jest wymagany w Europie. Warto o tym wspomnieć, że Omoda jako jedna z niewielu marek na naszym rynku przeszła normalną ścieżkę homologacyjną i te wszystkie elementy wyposażenia, które wymagane są w Unii Europejskiej, na pokładzie tego samochodu są. No i dla wielu to jest też, myślę, ważna informacja. Omoda jako jedna z niewielu chińskich marek przeszła normalne testy zderzeniowe Euro NCAP i dostała tam maksymalną liczbę gwiazdek, czyli 5. Reasumując, na pewno zadajecie sobie pytanie, a tak naprawdę zastanawiacie się, gdybym kupował samochód, to który bym wybrał? Oczywiście takie pytanie musi paść i powiem Wam, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, ale będę z Wami szczery. Wizualnie bardziej podoba mi się Nissan. Przestrzeni w samochodzie mam więcej tutaj. Pod względem dynamiki jazdy, ta dynamika jest lepsza w Nissanie. Ale jeśli chodzi o zawieszenie, te samochody są bardzo do siebie podobne. Ale jedna ważna informacja. Tutaj, w przypadku Omody, mamy do czynienia z klasycznym silnikiem spalinowym turbo. W przypadku Nissana, od tej najsłabszej wersji, mamy już do czynienia z miękką hybrydą, co z jednej strony może powodować, że obawiać się ktoś może na przykład o trwałość takiego rozwiązania, ale z drugiej strony ogranicza to zdecydowanie zużycie paliwa, z którym Omoda ma ewidentnie kłopot. Po prostu te samochody zużywają około 9-10 litrów na 100 km. W Nissanie to wypada zdecydowanie lepiej, no i też jest lepsze to poczucie dynamiki. I na koniec żenujący żart prowadzącego. Co robi Jezus na rondzie? Mijamy cmentarz. Jezus na rondzie nawraca.